Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj dwa słowa na temat przede wszystkim mocy biernej. Dlatego, że od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się takie informacje, że odbiorcy indywidualni energii elektrycznej będą płacić za nadmiarowy pobór mocy biernej. Czy zostanie to wprowadzone, czy nie, to się jeszcze okaże, ale myślę, że warto przyglądnąć się temu, czym ta moc bierna jest i jak można ją mierzyć, zarówno w takich warunkach domowych, jak i nazwijmy to bardziej przemysłowych, tam gdzie na przykład mamy sieci trójfazowe. To wszystko Wam dzisiaj omówię i pokażę na przykładach tutaj w laboratorium. Z tego również powodu zrobiłem pewne pomiary odbiorników energii elektrycznej, które mamy w naszych domach. Od, nie wiem, odkurzaczy, przez kuchenki mikrofalowe, po komputery, monitory, telewizory i tak dalej, gdzie mierzyłem właśnie pobór mocy biernej oraz współczynnik mocy dla tych urządzeń, tak aby pokazać Wam, czego można po tych urządzeniach się spodziewać. Czy rzeczywiście pobierają one moc bierną, a jeśli tak, to o jakim charakterze? Czy indukcyjnym, czy może pojemnościowym? To wszystko dzisiaj zapraszam na film. Przez moc rozumiemy tempo, czy też szybkość przekazywania energii z jednego układu do drugiego lub szybkość wykonywanej pracy. Z powyższej definicji można wyprowadzić wzór na moc chwilową, czyli obliczoną dla konkretnej chwili czasu, która jest równa U od T razy I od T. Dla prądu stałego sytuacja jest dosyć prosta, gdyż występuje tu jedynie moc czynna, wyrażona jako iloczyn stałych wartości napięcia i odpowiadającego mu prądu. Cała energia prądu stałego jest więc zamieniana na, w cudzysłowie, pracę wykonywaną przez konkretne urządzenie lub ciepło w elementach rezystancyjnych. Energii tej nie da się odzyskać. Dla prądu przemiennego, sinusoidalnego, takiego z jakim mamy do czynienia w odbiornikach domowych, sytuacja wygląda nieco bardziej skomplikowanie. Rozróżniamy tu moc czynną P, bierną Q i pozorną S, gdzie USK i ISK to wartości skuteczne napięcia i prądu, a Φ to kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem, o czym będzie za chwilę. Te moce są związane zależnością S² równa się P² plus Q² i wynika to z tak zwanego trójkąta mocy. Moc pozorna S, o której dzisiaj będę mówić mniej, jest tu więc sumą geometryczną mocy czynnej i biernej i określa łączne zapotrzebowanie na moc danego urządzenia. Użyteczna z punktu widzenia pracy urządzeń elektrycznych jest tylko moc czynna. Moc bierna natomiast jest związana z występowaniem w obwodzie elektrycznym indukcyjności i pojemności oraz z procesami magazynowania energii w polu magnetycznym cewek i polu elektrycznym kondensatorów. Moc ta jest więc niezbędna do działania urządzeń o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym, ale nie jest związana z wykonywaniem użytecznej pracy i stąd właśnie jej nazwa – bierna. Moc bierna może mieć znak dodatni lub ujemny. Urządzenia o charakterze indukcyjnym mają moc dodatnią, a przykładem może być tu silnik. Z kolei urządzenia o charakterze pojemnościowym, takie jak zasilacze komputerowe lub oświetlenie LED, wiążemy z ujemną mocą bierną. Jeżeli natomiast odbiornik ma charakter rezystancyjny, jak na przykład grzałka, to moc bierna jest równa 0, gdyż nie zachodzą tu procesy magazynowania energii, a jedynie jej przetwarzanie na ciepło.
Dlaczego występowanie mocy biernej jest niekorzystne z punktu widzenia systemu energetycznego? Jest tak dlatego, że energia związana z mocą bierną, w cudzysłowie, oscyluje pomiędzy siecią a odbiornikiem. Dla mocy biernej indukcyjnej powoduje to zwiększenie wartości skutecznej prądu pobieranego przez odbiornik, a dla mocy biernej pojemnościowej może spowodować zwiększenie wartości napięcia sieci. Generalizując, moc bierna obciąża sieć elektryczną bezużytecznym z punktu wykonywania pracy prądem biernym. Zwiększa się obciążalność prądowa przewodów i kabli, co w skali całego systemu ma istotne konsekwencje. O mocach czynnej, biernej i pozornej mówiłem szczegółowo w innym filmie, gdzie wyprowadziłem Wam od strony matematycznej konkretne wzory i pokazałem zależności wynikające z trójkąta mocy. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się więcej, odsyłam Was do tamtego filmu. Link jest w opisie. Tu wspomnę tylko o tym, że charakter mocy biernej i jej wielkość zależy od kąta przesunięcia fazowego φ między prądem a napięciem. Wiemy, że w odbiornikach o charakterze rezystancyjnym kąt ten jest równy 0, a więc dla odbiorników zawierających wyłącznie grzałki, takich jak czajnik, opiekacz czy grzejnik, nie występuje moc bierna i problem znika. Za to w odbiornikach indukcyjnych napięcie wyprzedza prąd o kąt przesunięcia fazowego φ, a w odbiornikach pojemnościowych napięcie opóźnia się względem prądu o kąt φ. Żeby nie mówić tylko o teorii mocy biernej, to chciałbym Wam pokazać tutaj na stanowisku eksperyment, w którym podglądniemy sobie przebiegi napięcia i prądu oraz mocy czynnej przy zmieniającym się współczynniku mocy, przy zmieniającym się kącie przesunięcia fazowego. A więc będę tutaj niejako symulował odbiornik o charakterze rezystancyjnym, pojemnościowym i indukcyjnym, a zrobię to z użyciem tego kalibratora, który pozwala mi uzyskać tutaj na wyjściu niezależnie przebieg napięcia i prądu o regulowanej wartości, ale również, co istotne, mogę zmieniać przesunięcie fazowe między prądem a napięciem. A więc jakkolwiek jest to kalibrator, ale tu posłuży nam jako swego rodzaju symulacja obciążenia, tak żebyśmy zobaczyli, co dzieje się w obwodzie. Napięcie będę mierzył po prostu za pomocą sondy oscyloskopowej, natomiast prąd będę mierzył takimi cęgami, które wypożyczył mi pan Andrzej, jeden z widzów, za co serdecznie dziękuję. Jakkolwiek te cęgi są przeznaczone do współpracy z multimetrem, to za pomocą prostej przejściówki będę podglądał kształt prądu na oscyloskopie. Kolorem żółtym mam reprezentowany sygnał napięcia, natomiast kolorem niebieskim kształt prądu w tym obwodzie. No i teraz jak możemy zobaczyć, nazwijmy to sygnał reprezentujący moc chwilową? No wiemy z definicji, że jest to iloczyn tych dwóch przebiegów, więc wystarczy wejść w menu matematyczne oscyloskopu, włączyć funkcję mnożenia tych dwóch sygnałów i proszę bardzo, ten fioletowy sygnał reprezentuje nam moc chwilową. Zwracam uwagę, że poziom 0 jest tu. To jest ważne, dlatego że względem tego punktu ten przebieg będzie nam się za chwilę przesuwał. No i w tej sytuacji, jak widzicie, mam zerowe przesunięcie fazowe między prądem a napięciem, a zatem tak jakby był to odbiornik o charakterze czysto rezystancyjnym. Prąd i napięcie są we fazie, a moc chwilowa ma zawsze wartość dodatnią, tak? Tu jest 0. Wartość średnia z tego przebiegu to jest nic innego jak moc czynna, taką jak ją rozumiemy w obwodach prądu sinusoidalnego. Ale zobaczmy, co się będzie teraz działo, jeżeli ja zasymuluję tutaj odbiornik o charakterze indukcyjnym, a więc będę zwiększał kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. Popatrzcie, ustawiłem 60 stopni i jak widzimy, ten przebieg przesunął nam się nieco względem zera. A więc zmniejszyła się tutaj moc czynna, natomiast wzrosła moc bierna. No, podglądu przebiegu tej mocy tutaj nie mam, no ale wiemy z teorii, że tak jest.
Co się będzie działo dalej, jeżeli ja zwiększę przesunięcie fazowe do 90 stopni? Proszę bardzo, 90 stopni. Popatrzcie, ten przebieg mocy jest symetryczny względem zera, a więc średnia liczona za okres jest równa 0. W tym momencie mój odbiornik nie pobiera wcale mocy czynnej, jedynie moc bierną, która jest równa pozornej. Taka sama sytuacja będzie, jeżeli zasymuluję teraz odbiornik o charakterze pojemnościowym. Popatrzcie, minus 90 stopni, plus 90 stopni, minus 90 stopni, a więc odbiornik o charakterze pojemnościowym. Sytuacja jest taka sama, tylko faza się odwróciła. No jeżeli teraz będę zmniejszał to przesunięcie fazowe i dążył do zera, no to znowu mamy odbiornik o charakterze rezystancyjnym i wartość mocy chwilowej zawsze większą od zera. A więc wszystko zgodnie z teorią. Dla nas obecnie istotne jest tylko to, że o mocy biernej, dodatniej lub ujemnej możemy mówić wyłącznie wtedy, kiedy kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem φ jest różny od zera. Im większa wartość modułu kąta φ, tym większy udział mocy biernej w stosunku do czynnej i mówimy wtedy, że mamy do czynienia ze złym odbiornikiem energii elektrycznej. Miarą liczbową udziału mocy biernej i w pewnym sensie wskaźnikiem mówiącym o jakości odbiornika jest tzw. współczynnik mocy PF, skrót od Power Factor, zdefiniowany jako stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Teoretycznie wartość tego współczynnika zawiera się w zakresie od 0 do 1, przy czym mała wartość oznacza zły, a wartość bliska jedności dobry odbiornik energii elektrycznej. Zawsze dążymy więc do tego, aby współczynnik mocy był jak największy, a więc by moc czynna w stosunku do pozornej była jak największa, co równocześnie oznacza mały udział mocy biernej. Dla współczynnika mocy bliskiego jedności nie występuje więc dodatkowy prąd bierny, przewody nie są nadmiernie obciążane, a system energetyczny nie musi dostarczać nadmiarowej mocy. Zobaczmy teraz, w jaki sposób można zmierzyć moc czynną, bierną i współczynnik mocy w naszych domach, czyli w instalacji jednofazowej. Następnie pokażę Wam wyniki pomiarów mocy biernej i współczynnika mocy dla różnych odbiorników, z którymi spotykamy się na co dzień, jak pralka, telewizor czy zasilacz komputerowy. Myślę, że będziecie zaskoczeni wynikami. Jesteśmy na stanowisku do pomiaru mocy w obwodach prądu jednofazowego. Mamy tutaj taki model sieci trzyprzewodowej, pewnie Wam znany z tego pierwszego filmu o mocy biernej, który robiłem. No i w jaki sposób można zmierzyć tutaj moc czynną, czy w ogóle można jakoś zmierzyć moc bierną? No oczywiście, przede wszystkim można użyć klasycznego watomierza analogowego, chociażby takiego jak ten. On jest przeznaczony tylko i wyłącznie do pomiaru mocy czynnej. Można użyć takiego cyfrowego watomierza, który dodatkowo mierzy nam tutaj napięcia, prądy, moc również bierną, pozorną i współczynnik mocy, a więc wszystkie wielkości tutaj są mierzone. Można również posłużyć się takim urządzeniem, przeznaczonym raczej do zastosowań domowych, jak widzicie, i pomiaru tak naprawdę zużycia energii i oceny kosztów tej energii, ale tu również jest mierzona moc czynna, a co ciekawe współczynnik mocy. A więc również takim urządzeniem w domu, jeżeli nie dysponujecie przyrządami laboratoryjnymi, jak najbardziej można sobie tutaj poradzić. No i zobaczmy, jakie są układy do pomiaru mocy czynnej. Proszę bardzo. Tutaj mamy odbiornik, nieważne, że to jest akurat zaznaczone jako LR. Tu mamy źródło. No jeżeli dysponujemy watomierzem, no to włączamy go do obwodu na przykład w taki sposób. Należy zwrócić uwagę, gdzie są początki cewek prądowej i napięciowej. To jest zawsze oznaczone na watomierzu i na schemacie zazwyczaj kropką lub gwiazdką. No i można go włączyć tak jak tu,
bądź w drugą stronę tą cewkę napięciową podłączyć. No, mamy tu wtedy układ, rozpatrujemy układy z poprawnym pomiarem napięcia prądu lub prądu. Ja teraz o tym nie będę mówił, o tym był osobny film i ja będę posługiwał się tym pierwotnym i tutaj jakby schematem. No i teraz niezależnie, czy mam watomierz analogowy, czy cyfrowy, włączam go w ten sposób. Powstaje pytanie, czy da się zmierzyć tutaj moc bierną. No, oczywiście da się to zrobić zarówno dla watomierza analogowego, jak i cyfrowego. Dla cyfrowego jest to bardzo proste, ponieważ on automatycznie tą moc bierną, pozorną, współczynnik mocy mierzy, więc tu w ogóle nie muszę się niczym przejmować. Natomiast jeżeli dysponuję watomierzem analogowym, który z definicji mierzy tylko moc czynną, no to tutaj muszę posłużyć się dodatkowymi przyrządami, żeby móc zmierzyć czy też obliczyć moc bierną. Będę potrzebować w takim przypadku dodatkowego woltomierza i amperomierza, czyli z pomiaru mamy wprost moc czynną, moc pozorną wyliczam jako iloczyn napięcia i prądu skutecznego, które tutaj dodatkowo mierzę. Natomiast moc bierną Q wyliczam z zależności wynikającej z trójkąta mocy jako pierwiastek z s kwadrat minus p kwadrat. Co więcej, mogę również w takim układzie policzyć współczynnik mocy P do S, który dla czystego sinusa, bez wyższych harmonicznych, bez zniekształceń, jest tożsamy z kosinusem φ. A więc można zwykłym watomierzem zmierzyć również moc bierną i pozorną. Tak jak mówię, w przypadku przyrządów cyfrowych nie trzeba się tu posiłkować dodatkowym amperomierzem i woltomierzem, bo ten pomiar tu jest realizowany automatycznie. Proszę bardzo, metoda techniczna pomiaru mocy, watomierz, amperomierz, woltomierz. Włączam obciążenie o charakterze rezystancyjnym, czyli żarówki po prostu. No i mamy wskazanie mocy. Gdyby to policzyć, pewnie dostalibyśmy około 100 watów, bo taka żarówka tutaj jest zastosowana. Natomiast jeżeli zmienię obciążenie z R na L, czyli indukcyjność, popatrzcie, praktycznie zerowa moc czynna, jakaś niewielka, związana ze stratami po prostu w uzwojeniu dławika. Natomiast co do zasady mocy czynnej nie ma. Gdybyśmy policzyli moc bierną za to, no to byłaby ona tutaj znacząca. Zamiast tego obwodu całego z tymi trzema przyrządami mógłbym użyć jednego takiego uniwersalnego przyrządu i teraz to zróbmy. Jeden przyrząd, wszystkie pomiary zrealizowane, napięcie, prąd, moc czynna, moc bierna, no jakaś niewielka tutaj dla małych prądów, no czasami on wskazuje takie rzeczy. Moc pozorna, współczynnik mocy równy 1. To jest obciążenie rezystancyjne. Natomiast jeżeli teraz zmienię sobie na obciążenie indukcyjne, popatrzcie, niewielka moc czynna, poniżej 10 watów, duża moc bierna, współczynnik mocy 0,08, a więc powiedzielibyśmy, że bardzo, bardzo zły. Natomiast jeżeli włączę obciążenie mieszane, czyli rezystancyjno-indukcyjne, zwiększa nam się współczynnik mocy do 0,67. Włączyłem również tutaj ten licznik, ten taki domowy, nazwijmy to, i spróbujmy sobie porównać wskazania. On pokazuje w tej chwili moc czynną 104,7, ten pokazuje nam 105,8, a jak jest ze współczynnikiem mocy? Czy można mu tutaj ufać? Zobaczmy. Power factor. Przyjmując, że to jest referencja 0,67, ten pokazuje 0,66. A więc całkiem nieźle. Można powiedzieć, że jest to jakiś taki domowy sposób na pomiar mocy czynnej i biernej, no bo znając moc czynną i współczynnik mocy oraz mając tu dodatkowe pomiary, bo on również mierzy napięcie i prąd,
Wszystkie wielkości, o których tu mówiłem, jesteśmy w stanie policzyć używając takiego urządzenia. Wykonałem pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy dla różnych odbiorników domowych. Ze względu na charakter odbiorniki te można podzielić na 3 grupy: rezystancyjne, indukcyjne i pojemnościowe. W pierwszej grupie urządzeń, które nie pobierają mocy biernej, są czajnik, piekarnik oraz zmywarka i pralka, ale tylko w cyklu, kiedy włączona jest grzałka do podgrzewania wody. W tych przypadkach współczynnik mocy wynosi 1, gdyż dominującym odbiornikiem jest grzałka, czyli rezystancja. Jednak zmywarka i pralka w cyklach pracy, kiedy grzałka nie jest załączona, czyli kiedy pracuje tylko pompa lub silnik napędzający bęben, wykazują w większości przypadków pobór mocy biernej pojemnościowej przy bardzo złej wartości współczynnika mocy poniżej 0,6. Ciekawe, że dla silnika jest to moc bierna pojemnościowa. Co o tym sądzicie? Piszcie proszę w komentarzach. Mam dla Was dużo więcej wyników pomiarowych i pokażę je Wam w dalszej części filmu. A tymczasem posłuchajmy o pomiarach mocy w obwodach prądu trójfazowego. Przejdźmy do obwodów trójfazowych, do pomiaru mocy w obwodach trójfazowych. Popatrzcie, mamy tutaj taki piękny model sieci, który kiedyś jeden z naszych pracowników wykonał w celach dydaktycznych, gdzie możemy mierzyć właśnie moc w obwodach prądu trójfazowego. Możemy się wpinać znowu z różnymi przyrządami, możemy załączać obciążenie w postaci silnika, żarówek, czy też takiego układu kondensatorów. Mamy również mierniki tablicowe do podglądu, do kontroli czy to prądów, czy napięć, czy mocy, a więc to stanowisko daje nam tutaj dużo różnych możliwości i za chwilę pokażę Wam, jakimi metodami można mierzyć moc czynną, bierną i pozorną właśnie w sieci trójfazowej. Oczywiście, jeżeli chodzi o moc czynną, no to znowu możemy użyć, nazwijmy to, klasycznych, analogowych albo nieanalogowych watomierzy, ale jeżeli jest to przyrząd, który mierzy tylko moc czynną, no to w przypadku, gdy chce mierzyć również moc bierną, no to sytuacja nieco się komplikuje i wymaga to bardziej złożonych układów pomiarowych. Dużo prościej jest znowu zastosować takie watomierze, czy również waromierze, prawda? Bo one mierzą również moc pozorną i bierną i tutaj jest to dużo prostsze. Oczywiście w sieciach, gdzie płyną duże prądy, często stosuje się również przyrządy cęgowe tego typu, jednofazowe, trójfazowe, które od razu mierzą wszystkie prądy. Można również oczywiście zastosować bardziej złożone urządzenia, analizatory parametrów, sieci trójfazowe, które wpina się bezpośrednio jakby tutaj na sieć. Więc jakby możliwości jest wiele, od najprostszych i układowo, nazwijmy to, najbardziej skomplikowanych, takich klasycznych tylko watomierzy, no przez bardziej zaawansowane rozwiązania, które nieco ułatwiają nam pomiar różnych mocy w takich układach. No ale zobaczmy, jak to wygląda od strony teoretycznej. Tu warto jeszcze wspomnieć o tym, co to znaczy, że źródło zasilania jest symetryczne, bądź odbiornik jest symetryczny, bądź niesymetryczny. To jest ważne w przypadku pomiaru mocy w obwodach trójfazowych. Źródło symetryczne oznacza mniej więcej tyle, że wszystkie napięcia fazowe i międzyfazowe są sobie równe, a kąty przesunięcia pomiędzy napięciami kolejnych faz wynoszą 120 stopni, tyle ile wynosić powinny. Tam są chyba jeszcze dodatkowe warunki, o których można by było tutaj wspomnieć, ale dla uproszczenia przyjmijmy po prostu, że mamy tutaj symetryczne zasilanie i to tyle oznacza. Natomiast co to znaczy, że możemy mieć symetryczne bądź niesymetryczne obciążenie? No, obciążenie symetryczne to znaczy, że wszystkie 3 fazy są jakby obciążone tak samo, czyli płyną w nich te same prądy. Znowu mówiąc w pewnym uproszczeniu. Jeżeli miałbym wpięty odbiornik tylko na jedną fazę,
no to wtedy mówię o niesymetrycznym obciążeniu, bo jedna faza jest obciążona, a dwie pozostałe nie. Więc ilekroć będę mówił o symetrycznym bądź niesymetrycznym obciążeniu, no to tak należy to rozumieć. Obciążenie symetryczne, czyli jednakowe trzech faz, bardzo dużo nam upraszcza przy pomiarach mocy, dlatego że wtedy można na przykład zastosować tylko jeden watomierz, a wynik pomnożyć razy 3, o czym będę mówił za chwilę. W przypadku obwodów trójfazowych najgorsza sytuacja, można powiedzieć, to jest taka, gdzie mamy niesymetryczne źródło, co zdarza się rzadziej, lub niesymetryczny odbiornik. Czyli każda z trzech faz jest jakby obciążona inaczej. No, żeby wtedy móc poprawnie zmierzyć moc czynną, no, musimy zastosować 3 watomierze. W przypadku sieci czteroprzewodowej w takim układzie połączeń, natomiast w przypadku sieci trzyprzewodowej w takim układzie połączeń, gdzie końce cewek napięciowych są ze sobą zwarte i tworzą tak zwane sztuczne zero. Niezależnie czy w tym układzie moc łączna jest równa po prostu sumie mocy wskazywanych przez poszczególne watomierze. No i to jest jakby najbardziej skomplikowany przypadek. Musimy zastosować 3 osobne przyrządy. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji, gdzie mamy niesymetryczne źródło i lub odbiornik, można w tym układzie zmierzyć moc bierną, dysponując jedynie watomierzami. Otóż można to zrobić i popatrzcie, wystarczy zmienić, czy wpiąć cewki napięciowe nieco inaczej. Na razie popatrzmy na ten pierwszy watomierz. Początek cewki napięciowej zamiast na fazę pierwszą wpinam na fazę drugą. I w tym momencie mój watomierz staje się waromierzem, staje się miernikiem mocy biernej. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się tak dlatego, że wprowadzam, wpinając się na napięcie międzyfazowe 2-3, tak jak tutaj mamy, między fazę drugą i trzecią, popatrzcie, wprowadzam jakby trochę w sztuczny sposób dodatkowe przesunięcie fazowe o 90 stopni względem napięcia fazy pierwszej, gdzie pierwotnie tą moc mierzyłem. A więc uzyskuję tutaj niejako z kosinusa sinus, czyli zgodnie z definicją mocy biernej U razy I razy sinus phi. A więc w ten sposób otrzymuję pomiar mocy biernej. Jeżeli zrobię to z każdym watomierzem w tym układzie, no to po pewnych przekształceniach mogę policzyć moc bierną jako 1 przez pierwiastek z 3 razy suma wskazań tych watomierzy. A więc jest tu możliwy pomiar mocy biernej w tym układzie za pomocą watomierzy, tylko watomierzy. No bo znowu, jeżeli dysponuję takim przyrządem, no to te zabiegi nie są potrzebne, dlatego że on od razu tą moc bierną wskazuje. Ale jeżeli mam klasyczny watomierz, no to jest taka możliwość. Połączyłem układ według tego schematu, który Wam pokazałem. 3 watomierze z końcem cewki napięciowej w przewodzie neutralnym, a więc do pomiaru mocy czynnej. No i zobaczmy, co się będzie działo, jeżeli będę włączał obciążenie na kolejnych fazach za pomocą żarówek. Pierwsza faza, pierwszy watomierz, druga faza, drugi watomierz, trzecia faza i reaguje trzeci watomierz. Taki układ, tak jak mówiłem, powinienem stosować, jeżeli mam niesymetryczne obciążenie, czyli nie wiem, co jest w poszczególnych fazach. Wtedy po prostu 3 watomierze i suma ich wskazań. Teraz włączę obciążenie pojemnościowe i zobaczmy, czy te watomierze w jakikolwiek sposób zareagują. No, nie reagują, dlatego że w tym układzie nie jest mierzona moc bierna. I jeszcze silnik. No tu przy włączeniu silnika spodziewam się, że
pojawi się jakaś moc czynna, no musi ona być. Zobaczmy. Niewielka, ale jest. Dobrze, to teraz zmienię konfigurację połączeń, tak żeby te watomierze wskazywały mi moc bierną. No i zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo, połączyłem układ według tego schematu, czyli wykorzystanie watomierzy do pomiaru mocy biernej. No i zobaczmy, co się stanie, jeżeli włączę obciążenie pojemnościowe. Watomierze chcą się wychylać w przeciwną stronę. To wynika z charakteru mocy biernej. Żeby móc zmierzyć tą moc, musiałbym akurat przy tego typu obciążeniu zamienić końce cewek napięciowych wszystkich watomierzy. Zaraz to zrobię i pokażę Wam, że to działa. Natomiast zobaczmy, jak będzie dla silnika, bo spodziewam się, że dla silnika ten wychył będzie w prawą stronę. Proszę bardzo. Jest dokładnie tak, jak mówiłem. Gdybym zastosował teraz ten wzór, mógłbym obliczyć tutaj moc bierną. Ale ja zmienię szybko kolejność cewek, żeby Wam pokazać, że dla pojemności też to działa. Zamieniłem kolejność połączenia cewek napięciowych i proszę zobaczcie. Pierwszy watomierz, drugi, trzeci, kiedy włączam kolejne obciążenia, mamy wskazania mocy biernej pojemnościowej na każdej z faz. Teraz będzie odwrotnie. To znaczy, jeżeli włączę silnik, to spodziewam się, że one się będą chciały wychylać w drugą stronę. No i dokładnie tak jest. Więc popatrzcie, no, można używać takich watomierzy. Jest tu dużo połączeń, zmiany tych połączeń. Tego wszystkiego można byłoby uniknąć, stosując czy takie watomierze cyfrowe, czy analizatory parametrów sieci. Wtedy byłoby to dużo łatwiej niż tutaj. Wracam do Was z wynikami dla urządzeń domowych. Druga grupa odbiorników ma charakter indukcyjny. Przykładem jest tu odkurzacz i kuchenka mikrofalowa. Dla odkurzacza można zauważyć, że im wyższy bieg i obciążenie silnika, tym lepszy współczynnik mocy. Jest to cecha charakterystyczna wielu urządzeń, wszak na biegu powiedzmy jałowym pobierana jest mała moc czynna. Ciekawy wynik otrzymałem dla prostego oczyszczacza powietrza z filtrem węglowym. Mimo że głównym elementem jest tu silnik napędzający wentylator, to pobierana jest moc bierna pojemnościowa. Czyżby układ był przekompensowany? Za chwilę podam Wam wyniki dla urządzeń elektronicznych, jak telewizor czy komputer, więc zostańcie ze mną. Ale teraz wróćmy na chwilę do sieci trójfazowej. Ja Wam tutaj mówię o idei pomiaru mocy w tego typu obwodach. No, kiedyś tak to robiono klasycznymi watomierzami. Dzisiaj oczywiście mamy już zupełnie inne przyrządy pomiarowe, chociażby takie jak te mierniki tablicowe, gdzie mogę mierzyć prąd, napięcia, moc czynną, bierną, pozorną, współczynnik mocy, częstotliwość i tak dalej. Popatrzcie, ja sobie ustawiłem teraz ten w tryb pomiaru mocy czynnej, a ten w tryb pomiaru mocy biernej. Załączam obciążenie rezystancyjne. No, tu jest duży zakres względem tego obciążenia, więc mamy ostatnią cyfrę 70 W mocy czynnej, 0 mocy biernej. Jeżeli teraz dołączę kondensatory, proszę, popatrzcie, zerowa moc czynna i ujemna moc bierna, minus 150, 160 warów na każdej fazie. Mogę sobie zmierzyć współczynnik mocy, power factor. Proszę bardzo, 0,01. Czyste obciążenie pojemnościowe. Jeżeli dołączę żarówki, pojawi mi się moc czynna, no to współczynnik mocy musi iść do góry, tak? 0,04. A więc z takimi przyrządami, czy też takimi
czy cęgowymi, trójfazowymi, które przecież stosowane są w energetyce, w przemyśle, no dużo łatwiej dzisiaj można te moce mierzyć niż przy użyciu klasycznych watomierzy, no, gdzie trzeba trochę kombinować chociażby po to, żeby zmierzyć moc bierną. A więc zaznaczam to, żebyście mieli świadomość, że nie podaję tu jakichś archaicznych metod, chcę Wam po prostu pokazać, jak to co do idei jest robione, z tą uwagą, no, że dzisiaj mamy tutaj inne możliwości, które te pomiary nam mocno ułatwiają. Do tej pory mówiłem o sytuacji niesymetrycznej, gdzie źródło czy też obciążenie było niesymetryczne. Musieliśmy stosować 3 watomierze, ale czy zawsze trzeba stosować 3 watomierze w takim klasycznym podejściu? No, pomijając oczywiście, że mamy tego typu rozwiązania, to gdybym dysponował tylko watomierzami, mógłbym do pomiaru mocy czynnej i biernej zastosować tak zwany układ Arona. Popatrzcie, 2 watomierze wpięte w takiej konfiguracji. I ta konfiguracja umożliwia pomiar mocy czynnej dla niesymetrycznego odbiornika. Wtedy ta moc czynna jest równa po prostu sumie wskazań tych watomierzy oraz umożliwia pomiar mocy biernej, ale dla odbiornika symetrycznego i wtedy moc bierna to jest pierwiastek z 3 razy różnica wskazania watomierza drugiego i pierwszego, a więc taki układ też można zastosować, bądź w nieco innej konfiguracji połączeń, tak jak widzicie to tutaj, ta rezystancja dodatkowa RD, ona tworzy sztuczny punkt zerowy, jej wartość powinna być równa rezystancji cewek napięciowych tych watomierzy i w takiej konfiguracji mam odwrotną sytuację, czyli dla niesymetrycznego odbiornika możemy zmierzyć moc bierną wyrażoną tym wzorem, a dla symetrycznego moc czynną wyrażoną tym wzorem. A więc tu było odwrotnie. Niesymetryczny odbiornik, poprawny pomiar mocy czynnej. Tutaj w tej konfiguracji niesymetryczny odbiornik, poprawny pomiar mocy biernej, a moc czynna tylko dla symetrycznego odbiornika. A więc takie układy również można stosować. No na pewno są tańsze niż zastosowanie 3 watomierzy. Jeżeli dodatkowo jeszcze weźmiemy tutaj pod uwagę na przykład przyrządy z przekładnikami prądowymi, no to pozwala znacznie zredukować koszty. Ostatnia grupa to odbiorniki o charakterze pojemnościowym. Jak widzicie, wszędzie tam, gdzie zastosowane są zasilacze, mamy moc bierną pojemnościową. Podobnie będzie dla oświetlenia LEDowego, choć nie miałem możliwości wykonania takich pomiarów. W większości przypadków współczynnik mocy dla tych urządzeń jest bardzo zły, poniżej 0,9, a nawet często na poziomie 0,6. Oznacza to dużą moc bierną pojemnościową w stosunku do użytecznej mocy czynnej. Gdyby przyszło nam płacić za tę moc, rachunki mogłyby istotnie wzrosnąć. Wykonywałem również pomiary dla przyrządów pomiarowych, takich jak multimetry, zasilacze czy oscyloskopy. Ale te wyniki będą dostępne tylko dla patronów wspierających kanał. Tymczasem zobaczmy ostatni układ pomiarowy dla sieci trójfazowej. A za chwilę powiem Wam również 2 słowa na temat kompensacji mocy biernej, czyli jak zmniejszyć jej udział z punktu widzenia sieci elektrycznej i potencjalnie zmniejszyć rachunki za prąd. No i w końcu najprostsza sytuacja, czyli taką, jaką mam teraz, gdzie mam symetryczne obciążenie. Widzę to tutaj po mocach. Jeżeli tak jest i mam pewność, że każda faza jest obciążona tak samo, to mógłbym zastosować po prostu 1 watomierz. 1 watomierz wpięty na dowolną fazę, a jego wskazanie wystarczyłoby pomnożyć razy 3. Tu mamy schemat dla sieci 4-przewodowej, tu dla 3-przewodowej ze sztucznym punktem zerowym, gdzie te dodatkowe rezystancje są równe rezystancji cewki napięciowej tego watomierza. A więc tak też można by było zrobić. Natomiast oczywiście nigdy nie ma idealnej symetrii i tutaj przy takim pomiarze z 1 watomierzem trzeba się liczyć z pewnymi błędami wskazań, bo zawsze jakaś asymetria może się pojawić
o której nie będziemy wiedzieć, no i wtedy popełniamy bardzo duży błąd. Ale znowu mówię, to jest układ dla klasycznych rozwiązań. Dzisiaj mamy trójfazowe mierniki mocy czynnej, biernej, pozornej i jest to wszystko dużo prostsze. Tu jeszcze nie wspomniałem, że również mierząc jednym watomierzem przy założeniu symetrycznego źródła i odbiornika można mierzyć moc bierną. Znowu to jest ten układ połączeń, który wcześniej tłumaczyłem, gdzie początek cewki napięciowej wpinamy na napięcia międzyfazowe, wprowadzamy dodatkowe przesunięcie fazowe 90 stopni, w wyniku czego dostajemy z kosinusa sinus, a więc moc bierna i wtedy liczymy ją ze wzoru pierwiastek z 3 razy wskazanie tego watomierza. Czy możemy sobie jakoś radzić z tą niepożądaną mocą bierną, którą tutaj pokazywałem Wam, jak mierzyć? No oczywiście można. Jest coś takiego jak kompensacja mocy biernej. Jeżeli mamy nadmiar mocy biernej, nazwijmy to indukcyjnej, no to możemy to kompensować ujemną mocą bierną pojemnościową przez dołączenie do obwodu baterii kondensatorów. I odwrotnie. Jeżeli mamy za dużo mocy pojemnościowej, no to możemy to kompensować mocą indukcyjną. Tak robią zakłady, duże przedsiębiorstwa, które ustawą są zobligowane do płacenia za moc bierną. Znaczy dokonują kompensacji tak, żeby ten współczynnik mocy był na wysokim poziomie i aby jakby praca przedsiębiorstwa nie generowała przesyłu tej, nazwijmy to, energii biernej i nadmiernego obciążania systemu energetycznego. No, w gospodarstwach domowych tego się nie robi. To znaczy my raczej nie stosujemy specjalnych kompensatorów, ale niektóre urządzenia same w sobie mają kompensację mocy. Na przykład w zasilaczach do komputerów są aktywne kompensatory, które tak jakby dobierają swoje parametry, żeby trzymać ten współczynnik mocy na możliwie wysokim poziomie. Co do innych urządzeń, nie wiem, wydaje mi się, że w pralkach można się z tym spotkać, niektórych, ale nie jestem tego pewny. Napiszcie w komentarzach, jeżeli macie tu jakieś doświadczenia. Natomiast ja pokażę Wam teraz tutaj na stanowisku, co w praktyce daje dołączenie baterii kondensatorów do odbiornika o charakterze indukcyjnym i złym współczynniku mocy. Czy można tą sytuację jakoś poprawić? No to spróbujmy zrobić sobie taki eksperyment z kompensacją mocy biernej indukcyjnej za pomocą kondensatorów. Ten miernik będzie mi wskazywał moc czynną, ten moc bierną, a tutaj dodatkowo te pomiary będę miał zwielokrotnione, ale tu będzie wyświetlał się współczynnik mocy. Teraz mam sieć czteroprzewodową z przewodem neutralnym, włączam silnik i zobaczmy, jakie będą wskazania. Zobaczcie, moc czynna na poziomie 40-30 watów na fazę, moc bierna na poziomie 150 warów na fazę, współczynnik mocy bardzo zły, 0,22. Jak możemy to poprawić? No poprzez dołączenie kondensatorów. Dołączam jeden kondensator. Popatrzcie, zmniejszyła się moc bierna we fazie pierwszej. Dołączę też kondensatory na pozostałe fazy. Tak. I w związku z tym współczynnik mocy zwiększył się do 0,43, a więc jest dużo lepiej niż na początku. Jeżeli dołączę tutaj dodatkowo drugi kondensator, popatrzcie, prawie pełna kompensacja. Bardzo mała moc bierna, współczynnik mocy na poziomie 0,91, a więc no powiedzmy, że prawie akceptowalny. Jeżeli wyłączę kondensatory, pracuje sam silnik, no to mamy bardzo zły współczynnik mocy, dużą moc bierną, która teraz krąży tutaj pomiędzy tym obwodem a siecią.
z kondensatorami ta oscylacja energii, można powiedzieć, zamyka się pomiędzy silnikiem a kondensatorami, nie obciążając tutaj przewodów tej sieci. Na razie z tego co wiem, my jako odbiorcy indywidualni nie płacimy za moc bierną. Przynajmniej ja na rachunku takiej pozycji nie mam, ale niewykluczone, że tak będzie w przyszłości, bo tak jak mówię, takie głosy już się pojawiały. W związku z tym tak naprawdę niewiele będziemy mogli chyba zrobić, jeżeli zostaniemy obciążeni opłatami za moc bierną, bo jakby w gospodarstwach domowych trudno jest kompensować występowanie tej mocy. W ogóle temat kompensacji mocy biernej to będzie wymagał osobnego odcinka i proszę dajcie w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli, żebym się tym zajął. Ja tutaj tylko wspomniałem o tej kompensacji, o tej poprawie współczynnika mocy, co jest jakby istotne z punktu widzenia zagadnienia, o którym dzisiaj mówię, ale dokładne omówienie takich kompensatorów to jest osobny film. Słuchajcie, pokazałem Wam, jak mierzyć również w warunkach domowych moc, jak kontrolować ten współczynnik mocy. Mam nadzieję, że będzie to dla Was jakoś przydatne, a szczególnie te pomiary, które zrobiłem, bo również dla mnie były one zaskakujące. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.